Siemanko, słuchajcie, 8 rano. Odejdę od tego ciągnika, bo może mnie być słabo słychać, pójdę sobie na auto. Mamy czwartek, ja to wrzucę przed wszystkim innym całym materiałem z tego względu, że ten ciągnik, przyjechałem tutaj we wtorek, akcja miała być 3,5 dnia, a mamy czwartek rano. Ja się pakuję powoli, zwijam mandżur, bo mały bałagan, o tu, mały bałagan powstał przy tej robocie. Wszystko będzie na filmie odnośnie tego, co tam było robione. Ten ciągnik teraz przechodzi ostatnią próbę. Ja specjalnie zostałem jeszcze tutaj w tym miejscu na noc, bo do następnego punktu mam bardzo blisko, a chciałem zobaczyć, czy będzie też tak ładnie jeździł, jak będzie zimny. Także to jest ta sprawa. Od razu to będzie na początku, więc od razu apel do tych, którzy są w kolejce. Jestem koło Łodzi w dalszym ciągu. Proszę o cierpliwość, apeluję o cierpliwość i przepraszam za opóźnienia, ale to podejrzewam, że w każdym jednym punkcie tak będzie. Chciałem skończyć do piątku. Mamy jeszcze 6 klientów przed sobą. Pana tam z Bydgoszczy przesunąłem na Bydgoszcz, bo będzie wyjazd do Bydgoszczy, więc jeden pan odpadł, jednemu panu w John Deere padł motor. W ciągniku pojechał ten ciągnik na serwis, na gwarancję, na reklamę, na naprawę gwarancyjną. I żeby nie przedłużać, pojawię się wszędzie. Mam nadzieję, że na święta do domu wrócę. Będę musiał poprzestawiać wszystkie terminy za koleją. Będę do wszystkich dzwonił z wyprzedzeniem. Apeluję o cierpliwość, bo taki przykład takiego ciągnika, gdzie miało być pół dnia, a wychodzi 2 dni, to się może zdarzyć wszędzie. Najważniejsze, żeby maszyna zrobiona i dopiero jedziemy do następnej. Także teraz będzie film już z wtorku. Cofamy się w czasie. Cześć. Siemanko, dzisiaj to tak trochę będzie luźno. Zaczynamy Tour de Łódź. Trochę jestem niewyspany, bo miałem wyjechać o 4, wyjechałem w końcu o 8, jestem opóźniony. Znaczy opóźniony to jestem od małego, jestem spóźniony. Do północy montowałem film o klasie poprzedni, bo wydawał mi się bardzo ciekawy i mam przeczucie, że tam będzie dużo wyświetleń, bo był ciekawy temat. Więc w kwestii wyjazdu, no to jedziemy. Nabrałem baterii do halogenów, bo coś czuję, że dzisiaj będziemy robić po nocy. Niby im ciemniej, tym przyjemniej, ale coś czuję, że nie dzisiaj, nie w tym wypadku. Także za 3 godziny będziemy u pierwszego klienta z 10. Mam na to 4-5 dni, ale nabrałem ciuchów w razie czego na 2 tygodnie, bo tak. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest tego, że już koniec zapisów do świąt. Terminy zapełnione, ponieważ w tym tygodniu muszę obrobić to, co umówiłem. I co? I jeszcze ostatnie ogłoszenie, wchodzimy w JCB już tak na poważnie, bo jedzie do mnie interfejs, bo do tej pory robiłem wszystko łopatologicznie. Mamy ładowarkę JCB, mam ładowarkę, która jest tam u okolicznego pana handlującego maszynami. Ja byłem przy tej ładowarce, ten pan handlujący chciał ją sprzedać niesprawną. Był oglądać mój klient tam z dawien dawna, a potem był ją oglądać, zgadaliśmy się, że ja znam tę maszynę i się wszyscy w trójkę dogadaliśmy tak, że trzeba to naprawić, trzeba to kupić, bo maszyna jest jak najbardziej w porządku, tylko ma problem elektryczny. Prawdopodobnie uszkodzony jest procesor w sterowniku głównym. Sterownik jest jeden od całej instalacji hydraulicznej. Nie mieliśmy nigdzie na podmiankę, nie wiem, czy trzeba go doprogramować do danej maszyny. Interfejs powinien rozwiązać te wszystkie problemy, więc myślę, że i fast tracki. Nigdy nie naprawiałem żadnego fast tracka, powiem szczerze, nigdy się nie zdarzyło. Nie wiem, czy się nie psują, czy jest ich mało, czy jedno i drugie. I tyle. Jedziemy. Widzimy się u pierwszego klienta za 3 godziny. Na razie, cześć. No i dobra, jesteśmy przy pacjencie. Nie widziałem takiej skrzyni, powiem szczerze. O, tam leży sterownik, żeby tu właściciela widza z YouTube'a nie pokazywać. Elegancko ciągnik jest przyszykowany. Normalnie trochę się stresuję, bo to wygląda jakby przyjechał chirurg. Wszystko przygotowane jak do operacji. To jest trochę stresująca sprawa. Nie widziałem takiej skrzyni, powiem szczerze. Ponoć jest dosyć rzadka. Wszystko jest naszykowane przez właściciela. Naszykował schematy, wyjął wiązkę, pozdejmował koła. Także teoretycznie ciężko będzie coś zepsuć. A praktycznie zobaczymy w praniu, bo to różnie bywa. Lecimy z robotą. Doszła mi paczka od tej firmy, o której tam wspominałem. Nie wiem, czy zostawili gdzieś tu ulotkę. Dostałem czapeczkę. Jakiś producent, Germany. Nie wiem, przekaźniki, chyba przerywacze oni robią. Nie wiem, czy coś jeszcze. Mamy piny, mamy porządne bezpieczniki.
John Deere, mamy jakąś puchę, mamy tak, przekaźniki to tam do fenda, złącza to, żeby jakieś się trafiły cewki albo halogeny porządne, od groma przekaźników, jakieś tutaj stacyjki pozamawiałem, bo to do Fergusonów, smar miedziany, żeby zapsiukiwać różne tam takie rzeczy po drodze. Co my tu jeszcze mamy? Unboxing zrobimy. No, z bezpiecznikami już. Ogólnie to chyba było w front trackach, ale to bardzo dobrze styka. Mamy od groma możliwości. Zakładam gdzieś tam jakieś wypalone gniazdo w razie potrzeby. Tu MTA, więc tu będzie też skrzyneczka z bezpiecznikami na pewno. O to chyba pójdzie w tym Fergusonie dzisiaj, bo są wypalone halogeny. To się tam w miarę mieści. Sobie założymy. Szuka nam się instrukcja w tle. Tu mamy jakieś żaróweczki. No dobra, nie zginiemy. Mamy czym walczyć. Dobra, mamy pole bitwy. Jest ostro. Wszystkie tam zakoleją to, co mam. Niestety zaskoczyły mnie wsówki z John Deere'a. Mamy tu wszystko. Mamy JPT. Mamy jak do cewek, do Johnego. No, zła ostrość. Mamy jak do Johnego. Tutaj w tych JPT wszędzie są nowe piny. Kostki nie są nowe, ale piny są nowe razem z uszczelnieniami. To, co mam, to wymieniam. Tutaj będziemy się posiłkować, bo ktoś miał nowe uniwersalne kostki. Będziemy to poprawiać. Tutaj jedna wiązka już jest poprawiona. Tu jeszcze będzie peszel, taśma i peszel. I tam był jeden komentarz, powiedziałem, że coś wspomnę na temat wiązek. Pan się tam pytał, jak to zrobić. Najlepiej to jest po prostu taśma parciana, na to samochodowy, miękki, rozcięty peszel i wtedy można jeszcze ewentualnie jeszcze można dać taśmę. Ja tam, jeżeli nie ma jakichś tam trudnych warunków, to daję raz jakiś czas, żeby mi się nie zsunął. On się ogólnie nie zsunie. I tutaj już wodą i niczym takim nie trzeba się przejmować. Trzeba się przejmować tym, żeby wszystkie żyły były przepatrzone, przemacane. Jakieś tam ewentualnie załamania albo taśmą, już tak, to można dać taśmę zwykłą, plastikową i potem jeżeli owiniemy całą tę wiązkę parcianką, wtedy nam się ta taśma nigdzie nie przesunie. No i to posłuży lata. Tutaj nie ma jakoś po prostu nie trzeba tutaj się jakoś silić na to, żeby koniecznie jakoś tutaj wszystko wymieniać. Dobra, to jest chyba przyczyna całych tych przeróbek, dodatkowego złącza, które jest wycinane. I przez coś takiego ktoś sobie wszystkie zasilania puścił bokiem. To jest do wycięcia. Wojna trwa. Nagramy sobie, jak tu prace idą oporowo. Nowa wiązka. No dobra, koniec był na dzisiaj. Mamy 22. Siedzę, bo był jeden komentarz z Holandii. Teraz muszę do każdego filmu robić napisy po angielsku. W sensie to automatycznie się generuje, ale dużo klikania. To jest dopiero jazda. Ogólnie to już mam cieplutko, bo będzie problem, żeby się wyrobić z terminami. Jak wrócę na Wielkanoc, to będzie dobrze, a miałem już poumawiane roboty do dokończenia. Chciałem przed świętami podomykać to wszystko, ale widzę, że chyba się nie obrobię. Wszystko jest na dobrej drodze z tym Fergusonem. Siemano, 7 rano. Jedziemy. Mam nadzieję, że do południa uda się skończyć tego Fergusona. Uda się pod warunkiem, że ta skrzynia będzie chciała po tym remoncie instalacji ożyć. Halogeny to jest jakieś tam 4 godziny w maksie, żeby poprawiać pod deską. Zobaczymy. Jedziemy. Wiązka się kładzie. Ja tutaj poprawię włącznik, bo ktoś ostrość. No. O. Fajnie, gumeczki są na odwrót założone. No ale to zdarza się najlepszym. Zobaczymy, czy to po prostu ugniło i ten wałek tutaj nie startował z błotnika. Tutaj właściciel zarzuca wiązkę, bo ją demontował. Zarzuci wiązkę, jemu pójdzie szybciej niż ja miałbym się zastanawiać. Założymy koła i spróbujemy się przejechać. Do świateł tutaj też mamy wiązkę na krótko. Kable podokładane, teraz dopiero widzę, tam pod deską może się dziać. Dobra, trzeba będzie to połatać. Przypadek jak w każdym innym, tu był wypalony bezpiecznik. Tutaj mamy podcięcie. Podokładane jakieś bezpieczniki na dziko. Tu mamy poucinane kabelki. Tutaj od licznika była nowa wtyka gdzieś. O, dopięcie tymi nieszczęsnymi samozaciskowymi złączkami.
z kombinerkami to jest najgorsze dziadostwo, jakie może być. Od razu to jest do wywalenia. Trzeba ustalić najpierw, po co to ktoś wstawił. I gdzieś tam mieliśmy jeszcze kostkę dołożoną. A, tutaj siedzimy i szukamy. Bardzo ciekawa opcja, bo były ucięte przewody zaślepione i tu popodłączane nowe. Kawałek nowej wiązki doczepiony takimi wtyczkami wychodzi na to, że musiała być jakaś akcja serwisowa. Adaptacja. I tutaj mamy gdzieś 10 roku, nie? Czyli widocznie coś tam było nie tak, bo tutaj mamy 12V zasilanie pod ten potencjometr, a fabrycznie jest 5V, które jest zaślepione. Ja tutaj zaprawię zaraz jakąś złączkę i to zrobimy trochę lepiej. Zaizolujemy, poprawiamy wszystkie kabelki, tu zrobimy nową puszkę na światła i powinno być dobrze. Siedzi elegancko sterowniczek. Koła się skręcają. Jeszcze dużo poprawek. Ogrom roboty. Miało być na pół dnia, a będzie chyba 2 dni. Następnie mamy porządek. Tutaj, o teraz, tu już mam oryginał, podokładane bezpieczniki, powymiane, powypalane tampiny. To, co tu mam w ręku, te zgliszcza, pójdą w tę puszkę tutaj. To jest standardowa operacja. Cały górny rząd bezpieczników jest od oświetlenia, więc to muszę teraz ogarnąć co i jak, żeby mniej więcej były po kolei. Te są bodajże na 6, tak, na 6, to nowe mam na 8, ale to tak w miarę jakoś zgrabnie da się w tych ciągnikach wpasować. Wiązka od oświetlenia, od włącznika świateł, czyli to jest włącznik świateł. Też tam jakieś nowe piny, bo się rozleciał przełącznik i spalił nam masę do podświetlania zegara, znaczy do podświetlania przycisku. Wszystko poowijane, żeby to miało ręce i nogi, żeby się dało tu poukładać. Wszystkie tu jest najważniejsza kość, tutaj też była nowa. Tutaj idzie kan, nie ufam tym tulejeczkom. Zrobię swoje, bo tutaj jakieś są, cały czas ktoś tu szukał, ewidentnie w tej instalacji były błędy z komunikacją. Tutaj mamy też czujnik, też zrobię taki bypassik, to tak było zrobione, ale o czym chciałem powiedzieć, o tych zaciskowych złączkach. Tutaj mamy taki przykład, to się wbija w ten sposób, to się zaciska kombinerkami i to się nie nadaje do niczego, to nie będzie nam stykało. No i złożymy, zobaczymy, czy ten ciągnik już przestanie robić jakieś dziwne numery podczas jazdy. Ostatnia wiązka do poprawy już tam jest w trakcie od licznika. Tam jest najważniejsza, bo tam idzie kan, biały, zielony przewód, nie biały i żółty, tam zielony, żółty, przepraszam, jak zwykle. Tutaj mamy zasilanie, widzę jakieś zasilanie idzie nam z tych bezpieczników, które były w poprzednich seriach, tam z przodu przy akumulatorze, o tych 2 gagatków. Tu mamy masę na krótko, to chyba właściciela robota z nadzieją, że coś to pomoże. Bardziej bym się skłaniał, żeby masę dać do obudowy na sterowniku, tak w razie W. Zobaczymy, czy tam jest masa w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens, czy ta płyta w środku nie jest odizolowana. I to jest jeszcze zagadka i w sumie to tyle. No i tu już mamy ogarnięte. Tu leży wiązka, wszystko poizolowane, posprawdzane. Tu już tam jest jedna, tu druga, tam trzecia. Ale najważniejsze, że tutaj już się to wszystko trzyma przysłowiowej kupy. Dobra. Skręcamy. Jeszcze jakieś poprawki i może pojedziemy na jazdę próbną wreszcie. Ostatnie prace. Idziemy, zobaczymy pod deską, co się dzieje. Tu wszędzie mamy porządek. Ale tutaj chodziło o to głównie. Mamy nadzieję, że będzie tak działać, jak wygląda, bo wygląda jak fabryka. I zaraz się przejedziemy i zobaczymy, czy sypie jakieś błędy w czasie jazdy. Dobra, jedziemy na pierwszą przejażdżkę poserwisową. Jak ruszy, to już będzie sukces. I co? Nie wywalił błędu, więc Ale neutral wyjebało. samo z siebie. Tak. No dobra, będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Dobra, po małym falstarcie ruszył. Będziemy musieli wymienić jeszcze złącze zasilające do skrzyni, bo jest fabryczne w tamtym miejscu. Na razie nie wyrzuca błędów, jedziemy go na dołach poszarpać i zobaczymy, co się stanie. 18. Ile on ma? 18 biegów ma? I jeszcze możesz mu zapodać? Nie. 18 jest ostatni. Wersja z 19 nad biegiem Eco, czyli on ci ograniczał obroty Aha. i szedł 40, nie?
Aha, ale on ma i tak miał wpisane w papierach, że ma 4 dychy. No bo ma, ale jak Aha. tam Aha, już 300 to jedzie 42 z góry. Aha. Hyc. Kłony się zastały. No. No dobra, na asfalcie jedzie, na wertepy. Ja myślę, że jeszcze wymienimy to złącze pod maską na Super Seala, żeby był święty spokój, bo on wyrzucał błędy, że jest pobierany prąd na cewki niezgodne z tym, co by sobie sterownik wymagał, ale przy spadku napięcia takie rzeczy się będą działy i po prostu piny zgnite są i tyle. Przejdziemy. Trochę twardo przerzuca, ale Twardo przerzuca, bo trzeba będzie móc ten czas napełnienia z koszy skalibrować go trzeba. Olej jest gęsty, zimno jest. redukcję ładnie robi. To i tak przy porównaniu do New Hollandów to i tak jest luksus. O. I rewers i ten. Ze sprzęgłem brałeś rewers czy nie? Tak. Tak? Teraz nam bez. No i on ci cofa do maksymalnego biegu, z którego Wiem. możesz do tego. No, ale karki mamy całe, więc jest dobrze. Dobra, nie ma co. Bokiem wypuszczony. Ten odspryskiwacze tam jest bokiem, bo tak mają fabrycznie, te stare też tak mają. Wychodzi wiązka tutaj, idzie na skuśkę przez skrzynię i ma zależnie, czy masz tutaj guzik na boku od tylnego spryskiwacza jeszcze, nie? Aha. Ale mam wrażenie, że chcesz mnie tutaj wywieźć i zostawić, żeby mi nie zapłacić. Dobrze myślę? Dobrze. Dobra, pojedziemy tam dookoła, a później jeszcze rozpoczniemy. Operacja się udała, tylko pacjent nie przeżył. O, dalej jest jakiś problem. Dorobimy mu jeszcze masę, wymienimy złącz i coś jest z zasilaniem cały czas. Gdzieś gubi, jest przywrócony do oryginału i dzieje się to samo co przed operowaniem, także zobaczymy, czy będziemy sprytniejsi od tych, co to robili wcześniej. Jest już ciemno. Dawaj, przód, tył parę razy. Zrobiona masa, zrobione nowe przyłącza prądowe, bezpieczniki. No tutaj już naprawdę nie wiem dlaczego, ale wszystko po błędach wskazuje, że brakuje mu prądu. No wiązka jest zrobiona prima sort. Teraz będziemy jeździć przód, tył, bo to największe obciążenie idzie przy ruszaniu, kiedy cewki startują. I zaraz pojedziemy na drogę, podepniemy się, zobaczymy. Trzeba go maksymalnie obciążyć, zagrzać, wytelepać. Musi się zepsuć teraz albo wcale. Samo życie. Jazda próbna 158. Kolejne liftingi za nami. Zobaczymy, czy coś się zaraz wywali. Tutaj jest tyle cewek. 6 cewek. Nie, łącznie jest 8 plus 9 z wstecznego chyba. ABC, LHM, 1, 2 i rewers. No. Dobra. No. Tak. Dobra, koniec przygody. Chyba tak mi się wydaje, że koniec przygody. Finalnie wydaje mi się, że masa do sterownika mogła pomóc, ale ciągnik ma całą wiązkę na skrzyni przejrzaną od A do Z. Cała wiązka w środku pod licznikiem, puszka od masy, tam gdzie zawsze się wypalają bezpieczniki od oświetlenia. Tu przy okazji jeszcze inne bezpieczniki były ruszone, był bezpiecznik ruszony od zasilania skrzyni, ponieważ to wszystko było pomijane i bezpiecznik od stopu też był wyrwany, był zrobiony na boku, teraz już jakoś to tam wygląda i wychodzi na to, że działa. Zobaczymy jeszcze rano, jak wyjdą testy, ale ja już dzisiaj ten film poskładam, bo i tak już mam dużo na temat tego ciągnika. Został przejrzany od A do Z, a do samego końca były jakieś tam problemy. Objawiało się to tym, że wyrzucał błędy od wszystkich elektrozaworów, które w nim były, naraz wyrzucał i to mogło być spowodowane jakimiś tam spadkami napięcia i tak dalej, dlatego zasilanie, tak, jeżeli chodzi o zasilanie sterownika, to tak, stacyjka jest dobra, skrzynka z bezpiecznikami, nowe konektory, nowa skrzynka z bezpiecznikami, nowy porządny bezpiecznik, dalej kostka fabryczna wymieniona na nową Super Seal hermetyczną pod maską, przewód w wiązce calutki, do wtyki na skrzyni też nowy i w sumie ta złączka, która była tam przy skrzyni też już wcześniej, co prawda, ale wymienił też na nową, więc cała sekcja zasilania za koleją. Na koniec jeszcze zostało zrobiony punkt masowy, masa została przeniesiona przewodem z korpusu skrzyni na obudowę sterownika. No i chyba pomogło, no. Tutaj jeszcze trzeba będzie ją skalibrować niedługo, bo ten ciągnik miał wymieniany olej. Może będzie trochę płynniej działał.
Zobaczymy rano, tak czy inaczej. Wydaje mi się, że to jest zamknięty temat, także to było bardzo szybkie 2 dni tej półdniowej roboty. No i cóż, zobaczymy rano, jutro, czy będzie się z czego cieszyć. Mam nadzieję, że tak. Raczej już powinien chodzić, bo jest po jeździe próbnej, wyszarpany, wyhamowany, poskręcany. Zobaczymy rano. Żegnam się z wami, cześć. Dobra, właściciel sobie zaraz tutaj ruszy ciągnikiem. Ale się stresuje, nie wiem, czy się tak stresuje, czy jest takie zimno. Na razie spokój. Jedziesz na światłach? Tak. Uhu. Ale jest offroad. Dobra. Chyba jest dobrze. Jeszcze czerwona kokardka na lusterko i pakiet serwisowy zakończony.